Bento. Anime ocenione na 7,19 przez prawie 169 tysięcy osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 9 październik 2011 do 25 grudnia 2011. Producentami są Pony Canyon, ATX, Magic Capsule oraz Bullseye. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy walki tutaj zostały pokazane zjawiskowo? Czy historia mnie tutaj jakkolwiek zaciekawiła? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które polecił mi dawno temu widz i za które zabrałem się jakiś czas temu i z którego zrobiłem nawet kilka shortów na TikToka, bo to anime jest po prostu... dziwne, ale opowiedzmy sobie na początek coś o tym anime. Bento to anime opowiadające o młodym chłopaku Sato Yu, który obudził się nie pamiętając kompletnie nic. Dostał od kogoś porządny wpierdol, bo leży na podłodze z rozwaloną i krwawiącą głową. Solidny początek. Okazuje się, że dostał po ryju za to, że nieświadomie wtrącił się w walkę o przecenione jedzenie. Tak, dokładnie, przecenione jedzenie. To anime opowiada historię o walkach, prawdziwych walkach, w których można stracić zęby, gdzie stawka toczy się o jedzenie, które zostało przecenione. Już sam opis tego jest absurdalny, a dalej jest tylko lepiej. Nasz bohater poznaje piękną dziewczynę, Yarizui Sen, która nazywana jest lodową wiedźmą i która ma spore doświadczenie w walkach. Niejednokrotnie zdobyła przecenione jedzenie oraz specjalne, na których są naklejki, a które nie dają nic. To takie trofea. Młody chłopak poprosił ją o pomoc, a ta zgodziła się pomagać jemu oraz jego znajomej Oshiroi Hana, która nie walczyła chyba ani razu, ale zawsze znalazła sposób, żeby się przebić i złapać żarcie. Bo jest zasada, kto zdobył jedzenie, jest nietykalny. Sprawa honoru i takie tam. Dodatkowo Hana pisze ostre historie homoseksualne, gdzie główny bohater jej historii jest wzorowany na głównym bohaterze tego anime. Cóż za zaskoczenie, prawda? Ogólnie jej postać jest naprawdę powalona i momentami się zastanawiałem, czy Yu jest dla niej aby inspiracją do powieści, czy dziewczyna się w nim podkochuje. Trudno powiedzieć. Chociaż to bez znaczenia, bo ten dostaje co chwilę po ryju od innej dziewczyny, która czuje miętę do pięknych dziewczyn i notorycznie je molestuje. Przedstawiam wam Shiraume Ume. W tym anime ogólnie skupiamy się na walkach, na honorze i na dobrym jedzeniu, a tego jest sporo i są one różnorakie, więc nasi bohaterowie co róż będą mogli skosztować pysznych dań. Na drodze jednak im staną różni przeciwnicy i dodatkowo zdarzy im się pójść do innych sklepów, a tam zdarzają się gangi albo bossowie, jak dwie siostry, które okazały się naprawdę silne. Po drodze oczywiście mamy też kwestię romansu, bo nasz bohater zakochany jest w swojej senpai, czyli w naszej Sen, a ta... w sumie nie wiem, czy cokolwiek czuje do niego. Na pewno jest mu wdzięczna, że ten się nią zajął, jak była chora. Zdarzają się też kwestie, gdzie przeciwnicy nie będą zachowywać się honorowo i nasz bohater oraz garstka jego znajomych weźmie sprawy w swoje ręce i postarają się przywrócić sprawiedliwe walki. Sporo tu generalnie kwestii honoru i gadania o tym, że trzeba przestrzegać zasad. Anime to ogólnie komedia, więc można też się tu pośmiać, ale szczerze mówiąc ja raczej mało się tu śmiałem, choć były 3 momenty, które mnie rozbawiły i wstawię tutaj swoje TikToki przedstawiające, co mnie tak rozbawiło. Zacząłem oglądać polecone mi anime, które nazywa się Bento i już nie będę mówić, o czym dokładnie jest. Jest grupa osób, które nazywa się psami myśliwskimi. Spotkali dwójkę głównych bohaterów i chcieli, żeby ta dwójka dołączyła do tych psów myśliwskich. I jako znak przyjaźni dostali bluzę z czymś takim. Nie wiedziałem, że KKK jest też w Japonii. Ja pierdolę. Ostatnio wyrzuciłem krótki fragment z anime Bento i teraz znowu jest dość popierdolony fragment. Musicie to zobaczyć. Ja pierdolę, jakie to anime jest kurwa głupie w chuj. O Boże. To już mój 3. TikTok z anime Bento i to anime jest coraz gorsze. Tym razem jest to kwestia animacji, bo nie wiem, czy mi się po prostu zdaje, czy ta animacja jest bardzo źle zrobiona. Nie wiem, czy tylko ja
czy mi się wydaje, jakby ta animacja kładzenia się do łóżka była chujowa. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mam za wiele do powiedzenia o tym tworze, bo jest dla mnie po prostu słabe i nijakie. Walki momentami były spoko, ale ogólnie postacie czy historia była dla mnie mdła. Naprawdę ciężko mi się oglądało to anime, bo po prostu nie było tu dla mnie nic ciekawego poza tym, co przedstawiłem na TikToku, bo to były momenty, które nie wiem, czy mnie bardziej rozbawiły, czy sprawiły, że się zastanawiałem, czy warto dalej to oglądać, bo tu naprawdę nie było nic, co by mnie zaciekawiło. Nasz bohater co chwilę dostaje w ryj od tej laski, która się przymila do innych dziewczyn. Walki o jedzenie. Motyw, który według mnie jest dość absurdalny i nie jest czymś, co by mnie wciągnęło. Dodatkowo pewne dramatyczne momenty czy jakieś tajemnice mnie kompletnie nie wchłonęły i nawet nie byłem ciekaw, jak to się rozwinie. Także naprawdę było to dla mnie utrapienie, by to obejrzeć. Mimo wszystko myślę, że pewne osoby znajdą tu coś ciekawego dla siebie i być może kogoś ta historia zaciekawi, choć raczej kontynuacji to ona nie będzie mieć. Także jeśli ktoś się za to weźmie, to będzie musiał zadowolić się wyłącznie jednym sezonem. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła jest dla mnie raczej nudna i mało ciekawa. Może raz czy dwa się zaśmiałem, ale poza tym raczej kwestie komedii były dla mnie dość żenujące. Jakieś dramatyczne momenty kompletnie na mnie nie podziałały, więc tutaj przyznam słabo. Audio. No, tutaj jak zwykle bez szału i nie ujęło mnie. Kreska. Okej, kreska, mimo że starsza i kolory bywają dość blade, to były okej. Zwłaszcza postać Sen mi się podobała. Wyglądała naprawdę ładnie. Jednakże TikTok, który wam pokazałem związany z animacją kładzenia się do łóżka, do teraz sprawia, że w głowie mam takie, co tam się do cholery stało. Podsumowując, Bento to anime według mnie słabe. Historia nie była dla mnie zbyt ciekawa, postacie raczej nudne i bardziej czułem zażenowanie niż zaciekawienie względem nich czy sympatię do nich. Motyw walki o jedzenie jest dla mnie tak absurdalny, że mnie to aż boli. Z tego anime nie wyciągnąłem za bardzo nic, poza tym co wam pokazałem, bo to było dla mnie wyjątkowo tak głupie, że aż śmieszne. Osobiście raczej nie polecam tego anime, ale oczywiście czy to obejrzycie, to już wasza własna wola. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!